Nicea, wizytówka lazurowego wybrzeża. Miasto słońca, eleganckich kamienic i widoków na Morze Śródziemne. Dziś kojarzy się z łagodnym klimatem, palmami i atmosferą wypoczynku, która przyciąga turystów przez cały rok. Już od dawna ludzie szukali tu słońca i wytchnienia od chłodniejszej północy Europy. Szczególne znaczenie miały zimowe pobyty arystokracji i zamożnych kuracjuszy, bo to one przyniosły Nicei sławę eleganckiego kurortu. W tym filmie pokażemy Wam najpopularniejsze atrakcje Nicei i opowiemy o historii, która ukształtowała jej wyjątkowy charakter. Zapraszamy do Nicei. Nicea od dawna przyciąga turystów z całej Europy. Już w XIX wieku była modnym miejscem wypoczynku, szczególnie wśród angielskiej arystokracji. To właśnie z myślą o niej powstawały wspaniałe wille, eleganckie hotele i miejsca rozrywki. Ale historia Nicei zaczęła się dużo wcześniej. Zanim stała się eleganckim kurortem i zimową stolicą Riviery, była po prostu śródziemnomorskim miastem, a jej dawny charakter najlepiej widać dziś na Starym Mieście. Wąskie uliczki, kolorowe kamienice i gęsta zabudowa sprawiają, że ta część Nicei bardziej przypomina Włochy niż typowe francuskie miasto. To nie przypadek, bo przez większą część swojej historii Nicea rozwijała się na styku dwóch światów, francuskiego i włoskiego. Do dziś zachował się tu dawny układ ulic, niewielkich placów i zwartej zabudowy, który pozwala lepiej wyobrazić sobie miasto sprzed epoki kurortu. Bardziej codzienną Niceę można poznać także przez jej smaki. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest suka, prosty placek z mąki z ciecierzycy, od lat kojarzony z tym miastem. Najlepiej spróbować go na targu prowansalskim, gdzie można kupić również lokalne produkty i pamiątki. Przy placu targowym znajduje się także barokowa kaplica Miłosierdzia. Tuż nad starą częścią Nicei wznosi się wzgórze zamkowe. Dziś to jeden z najlepszych punktów widokowych w mieście, ale przez wieki znajdowała się tu cytadela o ogromnym znaczeniu obronnym. Choć po dawnych umocnieniach zostało niewiele, samo wzgórze nadal pozwala spojrzeć na Niceę z szerszej perspektywy. U jego stóp rozciąga się najstarsza część miasta. Dalej widać Zatokę Aniołów, promenadę i zabudowę, która pokazuje, jak Nicea rozwijała się przez kolejne epoki. Na wzgórzu znajduje się także park, pozostałości dawnych fortyfikacji i ruiny katedry, liczne tarasy widokowe i charakterystyczny wodospad, który dziś należy do najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Nicei. Ze wzgórza zamkowego roztaczają się widoki na wszystkie strony, więc nie zatrzymujcie się tylko na tarasie z widokiem na Stare Miasto. Warto też podejść na drugą stronę, na punkt widokowy, z którego widać port i otaczającego wzgórza.
to właśnie w stronę portu warto ruszyć dalej. Port Lympia przypomina, że zanim Nicea stała się eleganckim kurortem, była przede wszystkim miastem morza, handlu i codziennego portowego życia. Otaczają go kamienice w ciepłych odcieniach ochry, żółci i czerwieni. Choć dziś przy nabrzeżu cumują także nowoczesne jachty, port nadal przypomina o czasach sprzed epoki kurortu. Niedaleko portu znajduje się także miejsce, które może nie należy do najbardziej widowiskowych, ale kryje ciekawą historię związaną z Polską. W Nicei znajdziemy też polski akcent. To bulwar Lecha Wałęsy. Nazwę nadano w latach 80., kiedy jego działalność była symbolem walki o wolność. Ma to też dalszą historię, bo Nicea i Gdańsk zostały miastami partnerskimi. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Przez wiele lat Nicea była bardziej związana z Włochami niż z Francją. Dopiero w XIX wieku została włączona do Francji. Dawne wpływy widać w wielu miejscach, na przykład tutaj na placu Garibaldiego, które jest chyba najbardziej włoskim miejscem w Nicei. Plac powstał w XVIII wieku. Nosi nazwę Giuseppe Garibaldiego, który urodził się w Nicei i przeszedł do historii jako jeden z bohaterów zjednoczenia Włoch. Na pierwszy rzut oka dekoracje okolicznych kamienic wyglądają jak prawdziwe elementy architektoniczne, ale w rzeczywistości większość z nich została namalowana. To efekt malarstwa iluzjonistycznego, dzięki któremu fasady sprawiają wrażenie bogato zdobionych. Przez długi czas nic nie zapowiadało, że Nicea stanie się jednym z najbardziej pożądanych adresów w Europie. Wszystko zaczęło się zmieniać od połowy XVIII wieku, kiedy arystokraci i zamożni przyjezdni zaczęli odkrywać ją jako miejsce zimowych pobytów. Przyciągały ich słońce, łagodny klimat i spokojniejsze tempo życia niż to, które zostawili za sobą w chłodniejszej części Europy. Z czasem zimowe pobyty przestały być jedynie modą i zaczęły realnie wpływać na rozwój oraz wygląd Nicei. Jednym z symboli tej przemiany stała się 7-kilometrowa promenada Anglików. Jej początki sięgają 1824 roku, kiedy z inicjatywy brytyjskich zimowych gości powstała nadmorska droga spacerowa. Z czasem promenada stała się nie tylko miejscem spacerów, ale też symbolem nowego stylu życia, eleganckiego i związanego z wypoczynkiem oraz życiem towarzyskim. Nowy etap rozwoju przyszedł później, po przyłączeniu Nicei do Francji i połączeniu jej z europejską siecią kolejową. Miasto stało się łatwiej dostępne, a jego rozwój wyraźnie przyspieszył. Z czasem zmieniło się także samo wybrzeże. Zaczęły pojawiać się tu eleganckie hotele i reprezentacyjne budynki. To właśnie ta epoka w największym stopniu ukształtowała Niceę, jaką znamy do dziś.
Do tego stopnia, że miasto znalazło się na liście UNESCO jako zimowe miasto kurortowe Riviery. Plac Massena powstał w XIX wieku jako połączenie dawnej części miasta z nową kurortową Niceą, rozwijającą się po drugiej stronie rzeki. Kiedyś w tym miejscu można było zobaczyć rzekę i most, który łączył Stare Miasto z nową częścią Nicei. Rzeka nadal tu jest, ale schowana pod ziemią, bo z czasem została zabudowana. Rzeka Pają często wylewała, dlatego zdecydowano się zabudować jej koryto. Dzięki temu powstała duża, otwarta przestrzeń, która na stałe połączyła dwie części miasta. O dawnym przebiegu rzeki przypomina dziś promenada nad Pajonem. Czerwone fasady i czarno-biała posadzka sprawiają, że plac należy do najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Nicei. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jest fontanna słońca z monumentalnym posągiem Apolla i rzeźbami inspirowanymi mitologią. Uwagę przyciąga też instalacja przedstawiająca 7 figur ustawionych wysoko nad placem, które symbolicznie odnoszą się do dialogu między kontynentami. Plac Massena od dawna jest sceną najważniejszych wydarzeń, a co roku przejeżdżają tędy słynne platformy karnawałowe. Karnawał istniał tu już w średniowieczu, ale jego nowoczesną formę zaczęto rozwijać w XIX wieku jako atrakcję dla zamożnych zimowych gości. Niedaleko placu stoi bazylika Notre Dame, położona przy Avenue Jean Médecin, która jest jedną z głównych ulic miasta. To monumentalna świątynia w stylu francuskiego neogotyku. Nieprzypadkowo wzniesiono ją właśnie w takim stylu. Po przyłączeniu miasta do Francji miała podkreślać nową tożsamość Nicei. To już nie ciasna śródziemnomorska zabudowa Starego Miasta, ale Nicea o bardziej wielkomiejskim i reprezentacyjnym charakterze. Z czasem do Nicei zaczęli przyjeżdżać nie tylko Brytyjczycy, ale też goście z innych części Europy, a miasto stawało się coraz bardziej międzynarodowe. O obecności rosyjskiej społeczności przypomina Sobór Świętego Mikołaja. Uroczyście otwarto go w 1912 roku. Powstał w miejscu związanym ze śmiercią carewicza Mikołaja, czyli syna cara Aleksandra II. Dziś uchodzi za jedną z najważniejszych rosyjskich świątyń prawosławnych poza Rosją. Zupełnie inny charakter ma Cimiez, spokojniejsza i bardziej zielona część Nicei, kojarzona z willami, ogrodami i eleganckimi zimowymi pobytami z dala od zgiełku nadmorskiego centrum. Ta część miasta ma jednak znacznie starsze korzenie. Kiedyś znajdowało się tu rzymskie miasto Cemenelum. Do dziś można zobaczyć jego pozostałości, ruiny term i amfiteatru.
a także odwiedzić muzeum, które przypomina, że historia Nicei zaczęła się na długo przed epoką kurortu. Z czasem dzielnica ta zaczęła przyciągać także artystów. Z Niceą mocno związał się malarz Marc Chagall, który słynął z bardzo poetyckiego stylu. Co ciekawe, tutejsze muzeum poświęcone jego twórczości powstało jeszcze za życia artysty. Utworzono je przede wszystkim po to, by zachować jego wielki cykl obrazów inspirowanych Biblią. Z Simier mocno związany był Henri Matisse. Przyjechał do Nicei w 1917 roku i związał się z nią na resztę życia. Tutaj powstała duża część jego dzieł, a światło i kolory lazurowego wybrzeża mocno wpłynęły na jego styl. W Simier znajduje się Muzeum Matissa, a obok rozciąga się park z drzewami oliwnymi, w którym można odpocząć po zwiedzaniu. Znajduje się tu także klasztor franciszkanów, jedno z najstarszych i najbardziej klimatycznych miejsc w okolicy. Dobrym miejscem na zakończenie zwiedzania jest Montboron. To właśnie stąd najlepiej widać, jak wiele miasto zawdzięcza swojemu położeniu. Z Montboron rozciąga się widok nie tylko na samą Niceę, ale też na przepiękne miasteczko Villefranche-sur-Mer oraz na półwysep Cap Ferrat. Nicea świetnie sprawdza się jako baza wypadowa do odkrywania lazurowego wybrzeża. Bez problemu można stąd dojechać pociągiem albo autobusem zarówno do pobliskiego Villefranche-sur-Mer i na Cap Ferrat, ale też dalej, do Monaco, Èze, Mentony czy Cannes. Dzięki temu w czasie jednego pobytu można zobaczyć nie tylko samą Niceę, ale też wiele innych miejsc rozsianych wzdłuż wybrzeża. O lazurowym wybrzeżu przygotowaliśmy już osobny film, który znajdziecie na naszym kanale. A jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje.